poprzednim odcinku wspominałem, że zadzwonił do mnie Filip, który chciał wiedzieć, co sądzę o DJI Neo. Powiedziałem mu, wiesz co, mam mieszane uczucia, ale sprawdźmy to jeszcze raz. Tym razem pojechaliśmy pod Sobótkę na tor rowerowy, aby ponownie przetestować drona. Czy to zmieniło moje zdanie? Zobaczcie. Filip niedawno ściągnął sobie te dołączone kółka, co są po bokach. Tu jest jeszcze ślad jest po tym. Tak, jeździł ogólnie na 4, ale dzisiaj specjalnie dla odcinka. Żeby nie było siary, odkręciłem. Odkręcił, żeby nie było siary, także dobrze. Mam nadzieję, że równowagę będziesz mógł trzymać na tych hopkach. Będziesz tu jeździć co prawda pierwszy raz, no ale okej, sam zaprowadziłeś mnie w to miejsce, a raczej nas, bo dzień dobry, witam w nowym odcinku. Ostatnio, nawet nie tak ostatnio, bo pół roku temu robiłem odcinek o DJI Neo. Zadzwonił do mnie Filip i Filip mówi, ty co sądzisz o tym DJI Neo, jakkolwiek on się nazywa. Zróbmy tak. Ja ci o nim nic nie powiem, sam go sobie uruchomisz, sam zobaczysz materiał później i wtedy ty będziesz oceniać, czy warto go kupić, bo ja, jak widziałeś na wstępnym filmie, no mam mieszane uczucia co do tego drona, ale nie jestem na nie, bo raczej wydaje mi się, że na takie potrzeby, jak ty potrzebujesz i to, co mi powiedziałeś, że chcesz sobie wcisnąć przycisk, pojechać gdzieś, żeby on za tobą miał tryb śledzenia, to wydaje mi się, że powinien być ok. No kwestia, czy wiesz, będziesz za nie. Zobaczymy, jaki będzie materiał z tego wynikowy. Tam o tym Neo rzeczywiście sporo już w internecie powiedziano i pod różnym kątem testowano tego malucha. No ale zobaczymy. Dzisiaj nie ma jakiejś super pogody. Miało być słońce. Ze słońcem niestety nie wyszło. Zostaliśmy oszukani. Ale to bardzo dobrze. Ale to może lepiej. Zobaczymy, jak sobie radzi, kiedy to światło nie jest takie jakieś mega. Tak. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Dobra, słuchaj, z racji, że ja nie latam na takich trybach przyciskowych i ani razu ich nie używałem, oddam to tobie, bo jesteś tak naprawdę, tak jakbyś był nowym użytkownikiem i po prostu włączasz sobie tryb, przeczytałeś w internecie, zobaczymy, czy to zadziała. Jeżeli dron odleci, nie wiem, kto pokrywa koszty. Ja myślę, że kamerzysta. Operator kamery. Dobra, idę po drona. Dla porównania dzisiaj wziąłem Awatę 2, na której też za wiele razy nie latałem i myślę, że można byłoby porównać obraz. Też ja wiem, że niektórzy powiedzą, że dobra, to nie jest dla porównania, ale niech będzie takie porównanie. Drona, którego uważam za średnią bardzo jakość, czyli tego Neo, a zobaczymy Awatę, która jest niby już takim sprzętem dla profesjonalistów i tak dalej, i tak dalej. No dobra, myślę, że może to być ciekawe, tym bardziej, że dobrze, że w sumie Filip się odezwał, bo ja takich trybów nie lubię testować. Zresztą ja nie jestem od testów, tylko chyba od latania, a nawet nie wiem, czy ja się jeszcze do latania nadaję, bo AI wchodzi tak mocno, że latam już tylko myślami wpromptowane. Proszę bardzo, wjeżdża sobie rowerem, a ja, żeby mieć 56 wyświetleń na YouTubie, muszę chodzić z ciężkimi plecakami. No, nie jest to łatwe wyzwanie, dlatego dodajcie do ulubionych, podajcie swoim znajomym. Zobaczcie, jak się robi najgorsze testy w życiu. Tak jest. I to nie sponsorowane. Dlaczego w ogóle mi każe chodzić? Jak przecież ja mogę tu dolecieć. Ale Neo tu nie doleci. No niezły tor. Znajdujemy się w Sobótce. Piękna mgła, ale ten tor jest tam. Więc zobaczmy pierwsze ujęcia. To wziąłem, bo tu mam aparaturę i aplikację w telefonie, No. bo pomimo, że się włącza ten tryb autonomiczny, to warto mieć włączoną aplikację, gdyby on się zgubiał albo coś zrobił niekontrolowanego, to wtedy z aplikacji można nim wylądować, wrócić na drągach, na wirtualnych drągach. A jaką trzeba mieć aplikację? DJI Fly. To ja mam to. Ciekawa sprawa też, jeśli chodzi o przepisy, a latanie autonomiczne. Bo teoretycznie też powinieneś mieć cały czas nad nim kontrolę, mieć go w polu widzenia i tak dalej. No oczywiście. A jak on leci za tobą i nie wiesz, co on robi, bo
bo jesteś skupiony na tym, gdzie jedziesz. To jest taki chyba nie do końca uregulowany. Tak mi się wydaje. Znaczy wiele rzeczy jest nieuregulowanych, no ale co zrobisz? Ja mogę ci zrobić uroczyste przekazanie, ale to, że zrobię ci uroczyste przekazanie, to chyba nic. Dlatego, że i tak ja będę musiał uruchomić tą aplikację. Musisz ją uruchomić. Zobacz. Tak wygląda oto dzieło, którym jesteś zainteresowany. No fajny, poręczny. Tak? Poręczny. Powiem ci, że... Można skitrać za pazuchę. No, to jest spoko. Do sakwy rowerowej wyciągnąć. Pytanie, jak szybko się łapie, pozycjonuje z aplikacją, bo autonomiczny tryb podobno jest, naciskasz, wyciągasz rękę, on poznaje twoją twarz i wstaje. W zależności, w którym trybie jesteś, no to robi to, co wybrałeś. Albo droni, albo rakiet, albo helix, ale najbardziej nas interesują te tryby śledzenia z przodu, z tyłu i może spot. No, dobra, ciekawe jak sobie poradzi. To może ja już sobie pójdę i poprowadź resztę odcinka. Słuchaj. Okej, bardzo się cieszę, że znasz te funkcje. Mnie tak naprawdę interesowało tylko sterowanie gałkami i tak dalej, więc na goglach oczywiście. Jest jedna rzecz, którą mogę uznać za plus, że jak uderzyłem na hali stulecia, w te takie metalowe postacie, co tam są, to gdzieś tutaj był przekrzywiony ten gimbal, wiesz, ale wcisnąłem i działa i nawet powiem ci, że chyba wszystko funkcjonuje. Także, może gdzieś wyskoczył z zatrzasku albo co? Także nie ma takiej tragedii, nie? Tutaj nic nie jest połamane, mimo że też uderzył gdzieś tam o stale, więc to jest tak jakby na plus tego drona. Z technicznych rzeczy się nie znam, no bo ja jestem patologiczny i po prostu zakładam go na gogle i tak latam. Ciekawe jest, czy na przykład wiesz, jak ja będę tutaj na Wi-Fi, a on ma lecieć za tobą, no to czy nie straci zasięgu? Nie pamiętam, do 30 albo do 50 metrów podobno sobie radzi. No to wiesz, jak straci nad tobą kontrolę, no to ja już nim nie będę sterować. To jest dla kogoś, kto... Można, bo on zostaje, jak straci, to podobno zostaje. Sprzeczne opinie słyszałem o tym Return to Home. Podobno jest, bo w instrukcji tak jest napisane, ale w którymś teście słyszałem, że tego nie ma, więc może nie było na początku, a teraz już jest, a no w zasadzie nie wiem, bo nie mam tego drona, więc tego sam nie sprawdziłem. Nie przełączaj się na inne tryby. Umiesz drona? O, mówi. Spotlight. Czyli to idzie przede mną. Follow. Pierwszy. No okay. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu na dronie, aby potwierdzić i rozpocząć nagrywanie filmu w trybie śledzenia. Okej. Siemano. Czyli dron lata. Nagrywanie filmu w trybie śledzenia. Dron rozpocznie nagrywanie automatycznie, jako że podąża za tobą po wystartowaniu. Pozwól dronowi na śledzenie ciebie i nagraj krótki film. To ja. Sprawdźmy, czy wylądujesz, Neo. Nagrywanie skończone. No weź się przejdź, zobaczymy, czy złapie jeszcze twój follow. Ląduje też tak, jak pisali. Więc to jest proste. No to dobra. Co, to jeszcze raz zrobimy? Przycisk trybu jeden raz, aby przełączać tryby. To musisz poprzełączać, żebyśmy przeszli do kolejnego samouczka. Widać ciebie. Tu. Jestem. Pytanie jedno. Czy my mamy w ogóle kartę tutaj, żebyśmy mogli to sobie wszystko zapisać? Tu nie ma karty podobno. No, to... Przepraszam, przestań mnie pouczać. On podobno wszystko magazynuje w sobie. No to zobaczymy ten tryb. Możemy się teraz przejść i coś tam zobaczyć z nim. No to idź. Słuchaj. No ja widzę, co ty widzisz. Tu widzimy na przykład, nie? Myślałem, że on pójdzie do tyłu. No ale dobra. No śledzi cię, nie? Nie umiem chodzić tyłem. Jesteśmy na stoku Janosik. Zaraz sprawdzimy, czy nadąży za rowerem, bo to mnie bardzo interesuje. Bo na niskiej prędkości to ja nie lubię jeździć, więc chciałbym pojeździć szybciej, ale żeby on się nie zgubił. Zaraz to sprawdzimy.
Ja powiem jedno. Fajnie z profesjonalistami robić odcinki. Nie muszę się dużo wysilać, odcinek robi się sam. I Filip za każdym razem, jak przyjeżdża odcinek, jest lepszy. Raz rozpalił nam ogień. Czekaj, z czego? Z Krzesiwa. Z Krzesiwa, z Firestartera. No, raz byliśmy w sklepie muzycznym. No kurczę, no już nie mówię o łódkach, ale ten odcinek nigdy nie wyszedł. A nie, ale na Houseboacie też było fajnie, nie? Też było Ścigaliśmy fajnie. się motorówkami, musimy to powtórzyć. Też było fajnie. Też No, było ale fajnie. nie o tym. Nie o tym. Wsiadaj na rower i działaj. Czym? Słuchaj, no powiem Ci, że to nie jest wcale złe. Jestem w stanie się do tego przekonać i wydaje mi się, że jeżeli ludzie potrzebują takich rzeczy, to dlaczego by nie? Pytanie, czy on naprawdę nagrywa w 30 klatkach na sekundę. Chciałem powiedzieć na godzinę, ale to by było za mało. Chyba tak, nie? Jeżeli nie, to dajcie znać. Ja bym proponował, żebyś nie jechał jakoś super szybko, żebyśmy Najpierw tak, zobaczyli testowo tempo przejadę. i potem przejedziemy jeszcze raz, nie? No to dobra. Ja go. No to spróbujmy. Tak. Medium. Follow. 3, 2, 1. Okej. Okej, nie wiem czy dobrze wystartowałem, bo... Ale... Dogonisz mnie? Dawaj mały, jedziemy. No i puściliśmy drona. Filip nie jechał z zawrotną prędkością, więc dron radził sobie całkiem nieźle. Ale jak możecie zaraz zobaczyć na filmie, dron z niewiadomych przyczyn zgubił Filipa. Tak, i to jest właśnie to miejsce. Zakręt nie był zbyt ostry, więc teoretycznie nie powinno być problemu ze śledzeniem. Na szczęście dron szybko się ogarnął i po chwili znów zaczął śledzić Filipa. Tym razem leciał nieco wyżej, z większym kątem gimbala. Mi osobiście średnio taki obrazek pasuje. Wolę ujęcia zza pleców, które pokazują horyzont lub coś bardziej wyszukanego. Ale nie oczekujmy zbyt wiele. Na przygodę, gdzie wyciągasz drona z plecaka, włączasz śledzenie i lecisz, może być. Ale jaja. Utracono sygnał. Ja mam, że utracono sygnał. Nie, no jeszcze mam. Ale już mam bardzo słaby sygnał. Ale jaja, w ogóle nieźle, że go... Ten dron odłączono. Ale patrz, że go śledzi. Czyli na szybkiej prędkości ten dron tam by się zgubił. Ale i tak jestem pełen podziwu, że faktycznie no, za Filipem leci. Tylko że to Filip jedzie teraz w tempie dziecięcym. Podejrzewam, że to nie jest jego normalna prędkość zjazdowa. Jakby to była normalna prędkość zjazdowa, podejrzewam, że ten dron no nie wyrobiłby może z 3 zakrętów. Patrz jak usiadł. No, powiem Ci, że nieźle. Blisko brakowało, żeby zrobił tak. Ale powiem Ci, że jestem zdziwiony, że on w ogóle Ciebie odnalazł. Tak. To naprawdę jestem zdziwiony. Wielki szacun dla tego drona, bo Nie wiem czy był podmuch, czy po prostu pojechałem za szybko. wydaje Może mi mu wyjechałem z kadru, nie wiem co Wydaje było mi się, widać. że mogłeś mu wyjechać z kadru. Jednak ta droga jest kręta. Jeżeli wiesz, pokonujesz te zakręty dosyć szybką prędkością, on nie jest w stanie, wiesz, tak szybko skręcać. Tak. W osi ją i tu może mieć problem. Podejrzewam, że może być tak, że na 3. zakręcie ten dron po prostu o tobie zapomni. Jeżeli pojedziesz normalną prędkością, nie? Może tak być, do turystycznej jazdy fajnie, na spacer z psem to nie będzie miał problemu. Tak. Ale przy jeździe jakiejś bardziej dynamicznej, zobaczmy jakimś Ja innym... myślałem w ogóle jeszcze jedną rzecz. No, Pojedź przez krzaki. I zobaczymy, jak sobie poradzi. No, jeżeli ten dron tam to przetrzyma, no to... Spotlight. Ja nigdy takich testów nie robiłem i zawsze uważałem, że wiesz, że to zobaczmy go. może zniszczyć drona. Co to jest? Że przed? Tak. 2, 1. Podobno teraz można nagrywać programy bez korzystania z kolegi, który nie ma rękawiczek i marznie. Można podobno... Ja ciekaw jestem, skąd on będzie wiedział, że będziesz tam skręcać w lewo. No nie wiem. No. No, dawaj, no to jest przód. Widzisz mnie?
No ja na wstecznym nie pojadę. No i co? A jakbym ja tutaj wszedł w kadr i powiem: dzień dobry, witam w nowym odcinku, to co? Ale jest jakiś problem. Ej, masz A może- problem? Może mojej twarzy potrzebuję. Może mam za mało wyrazistą twarz, może jakiegoś wąsa powinienem zapuścić. Nie, dokleić Albo sobie. co- doklej- W zestawie do drona dodają wąsy, takim- z żeby takim wiedzieć, nosem. w obrodę, no. Czapkę świętego Mikołaja, żebyś był, Albo wiesz, jakiś bardziej- QR kod chociaż na tym, na czole wydzierać. Bluzy dodają z QR kodem. Dobra, ale zobaczymy. Direction trap. 3, 2, 1. Okej, no. Jakbym się tak... No to tak daje radę, ale No czyli powiedzmy- chyba zagadka jest rozwiązana. Ja ciekaw jestem, czy on ma czujniki. Ty, ale to jest niezłe, że on tak może obrócić, nie? no dawaj, dawaj, dawaj. Ja chyba już wiem, po co ten dron został stworzony. To jest właśnie jego wielki plus. Zastanawiam się, czy w ogóle w Avacie 2 można to zrobić. Niezłe. Witam was w nowym odcinku. Testujemy Neo. No i co? No, nagrywamy I na dwie testujemy. kamery. Nieźle. A jak ja ci zrobię taki... Hua! Dobra, chodź mały, chodź. Aha, ha, 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 ha. Przeszkoda. No a No, jakbym cię... przeszkoda. A jakbym go chciał... O, ale czekaj, czy się wyłączył? Tak. Ale czy się wyłączyło nagrywanie? Nie wiem, a masz apkę? Mam. Nie wiadomo. No dobra. Czyli to nie jest na rower. Czyli przodem nie pojedzie, nie przejdzie. No wiesz, no jak dron, to musiałby mieć sobie nieźle zaawansowaną technologię, żeby No, wiesz. wiedział, w którą stronę nagle W skręcić. końcu mamy XXI wiek. No dobra, nie oczekujmy za wiele, ale patrz, czekaj, czy jesteś tu? No dobra, podgląd jest w niskiej rozdzielczości. Okej, tu sobie chodziłeś, mamy minutę nagraną. Czyli dron prawdopodobnie wyłączy się po uderzeniu w rękę. No, ale coś... Zobaczymy, ale popatrz, on nie, widzisz, nie ma czujników, więc... Ciekaw jestem na przykład tam przy tej bramie, jak chodziłeś dookoła, czy on bokiem nie mógłby... W coś Nie przewalić? uderzyć, no. Mógłby. On ma czujniki z tego co wiem tylko na dole. Te dwa. Więc na przykład ryzyko latania nad wodą, nad jakimiś urwiskami, kiedy on zgłupieje, bo ten czujnik się nie odbije tak jak trzeba, może powodować, że coś się wydarzy. Pytanie co? Czy zawiśnie? Czy będzie chciał lądować do wody na przykład? No ale patrz, jakbyś mu odjechał tam dalej, to ciekawe co on by zrobił. Bo ja na przykład miałem już rozłączone Wi-Fi i już miałem jedną kropeczkę, jak ty pojechałeś, no w tamtym miejscu, gdzie się dron zatrzymał, Aha, nie? aha. Więc nie było ratunku dla niego i... Musiałby ciekaw- musiałby zwisać w tym miejscu. Czyli trzeba po niego iść. Podobno trzeba się zbliżyć po prostu czy z aparaturą, czy z telefonem, czy z pilotem. A jak jesteś na morzu i płyniesz statkiem i chcesz sobie zrobić, No, wiesz, mówią, żeby nad wodą nie latać. patrz, ale no nie wygląda źle, ci powiem, nie? Słuchaj, myślę, że na media społecznościowe obrazek jest dobry. Dobry. Jest okej. No zobaczymy, wiesz, jak w komputerze to wygląda. Nawet ciebie całkiem lepiej złapał. Chciałem powiedzieć, dobrze złapał. Może Nawet młodo wyglądam. No to ja go I chciałem. teraz uderzy. O, Patrz, czyli a. jak dostał uderzenia, to od razu się się wyłączył. wyłączył. To nie jest źle. Z drugiej strony film z Kraksy też jest fajny zawsze. O ile dron O przeżyje. ile dron przeżyje, to tak, nie, no ale wiesz, tutaj na potrzeby odcinka nie ma problemu. No, powiem tak, tego drona byłbym w stanie poświęcić, bo już wydaje mi się, że go poświęciłem na hali stulecia i to 2 razy, ale przeżył, więc to nie jest źle. Ja bym chciał, żeby on poleciał tamtymi krzakami za ciebie. No to musimy Czy tak chcesz zrobić. pojechać jeszcze raz tutaj, Ja bym, ale jeszcze, szybciej? ja bym jeszcze raz pojechał, trochę szybciej może. Chciałbym jeszcze, krzaki oczywiście też zrobimy i jeszcze chciałbym tutaj na tym Rock Gardenie włączyć tą funkcję spot, zostawić go tam i on tak jak statyczny kamerzysta powinien sobie tam się obracać i mnie, że tak powiem,
cały czas mieć w kadrze, nie? Też jestem ciekaw tej funkcji, bo to jest też fajna funkcja. Jak nie jedziesz daleko, a robisz coś ciekawego w małym obszarze, no to też masz, wiesz, wolne ręce, nie musisz jakiegoś kija nosić, nie musisz nic z ręki trzymać, wiesz, można ciekawe rzeczy porobić, a oprócz tego ktoś cię zarejestruje, pomimo tego, że jesteś sam, nie? Okej, możemy to przetestować. W ogóle naszła mnie taka myśl, bo już niektóre drony ściągałem z drzewa i zastanawia mnie, co bym wolał. Czy żeby on się rozbił i żebym go zabrał po prostu w częściach do domu, czy żeby zawisł gdzieś tam na tych drzewach. I go No nie... i był problem z przyjechaniem na przykład, wiesz, z wysięgnikiem, no bo tu już byłby problem z wysięgnikiem. Ja ściągałem już drony wysięgnikami, no ale tu byłby dosyć spory problem, nie? I to mnie zastanawia. Co No. bym wolał? Bo koszt, załóżmy wysięgnika, no nie wiem, załóżmy 400. Drona w takiej wersji podstawowej 7. No, Naprawa, tego nie wie nikt. nie wiadomo, dopóki Ja nie wiem, znaczy, no, przetestujesz. ludzie wiedzą, ale ale- odzyskasz materiał, który jest w środku, no tak, nie? No tak. No także tu trzeba byłoby uważać, żeby ten dron gdzieś tam wysoko może nie latał, nie? No nie wiem, no, ale on chyba nie jest do wysokiego latania, bo tam, jak wiesz, jak W tych autonomicznych, no jeśli nie dajesz rocket ani droni, to jeszcze w aplikacji te droni, czyli kręci cię odjeżdżając i wracając w twoją stronę i idzie tak po ukosie do góry. Możesz mu zdefiniować, jak daleko ma polecieć. Nie wiem, czy to jest w metrach, czy far albo nie far, ale można to jakoś tam sprecyzować z aplikacji. Ja w ogóle nie jestem tego fanem. Ja w 2018 roku, jak zaczynałem, próbowałem pierwszymi Mavicami to robić. No fajne to były tryby, podobały mi się, jak byłem w polu i kręcił się dron wokół mnie. Jednak uważam, że kunszt operatorski polega na tym, że trzeba gałkami samemu płynnie kręcić, to wtedy jest się bardziej zadowolonym. Ale jeżeli ktoś potrzebuje takiego drona do takich rzeczy Nawet? jak ty, to okej. Nawet jak ujęcie wyjdzie gorzej, ale masz świadomość, że sam je zrobiłeś. No tak, no na tym właśnie polega, wiesz, przewyższanie człowieka nad technologią i techniką, ale jest jedna rzecz, dlaczego mnie to trochę denerwuje, bo ja mogę kręcić w trybie 4K w normalnych dronach, a w normalnych dronach, jak przełączałem się na właśnie ten tryb orbity czy droni, to on robił chyba w 1080 i nie było możliwości przełączenia na wyższy tryb, więc to jest dla mnie bardzo duży minus. No, nie? No tak. Wiesz, jednak ta jakość się traci. No ale coś za coś, wszystkiego mieć nie można. Dobra, przejdźmy do kolejnego testu, zrobimy to chyba szybciej. Szybciej, nie? tak jest. No w razie co, trzeba będzie po prostu zostawić rower i podejść po tego drona. Tak zrobimy. Dobra. Tak zrobimy. Plan ustalony. Dobra. Coś czuję, że ten odcinek nie będzie mieć 15 minut. Straszne. Nie wiem, jak to można wytrzymać. No ale cóż, testy to testy. My tu w zimnie musimy też marnąć. Dlatego po prostu... Myślałem, że mikrofon spadł. Ale jednak się trzyma. Też od DJI, jakby co. DJI? Dawaj, lecisz. Ja będę krzyczeć. Uuu. Uuu. No niestety. Także Filip jak tylko przygazował, no to dron już się zgubił, czyli to co mówiliśmy i wydaje mi się, że nadal nie jedzie pełną prędkością, że jest w stanie szybciej pokonać ten tor. I chyba się znowu zgubił? Tak, znowu się zgubił. No i tak chciałbym powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla tego drona i jednak może teraz zmienię trochę opinię na ten temat, ponieważ faktycznie no, jeżeli ja wymagam zbyt wiele, czyli chcę podpiąć sobie gogle i kontroler, to być może on nie spełniać moich wymagań. Ten dron może... O, wrócił. To się męczy. Także no, może nie spełniać moich wymagań, ponieważ ja uważam, że lot powinien być bardziej stabilny i tak dalej, i tak dalej. Być może te tryby autonomiczne lepiej działają. No, po prostu ja muszę za Filipem polecieć Awatą i zobaczymy, jaka jest różnica. Ta Awata jest jeszcze nie wykręcona, nie podkręcona tak jak ja potrzebuję, ponieważ będę lecieć na niej może trzeci raz, ale to nie szkodzi. No, zrobię tutaj kilka kółek i polecę za nim. No, mam nadzieję trochę szybciej niż Neo. A?
Ma problem, czy nie ma? Dobra, zadam ci jedno pytanie. Co sądzisz teraz? Kupiłbyś go na tę chwilę, czy nie? Trochę ta wskazówka przechodzi na szale, że jednak łatwo go zgubić. Przy jeździe... No ale to wiesz, to nie jest do sportów ekstremalnych, umówmy się, nie? Słuchaj, czy ja wyglądam, jakbym uprawiał sporty No ekstremalne? ja mówię, że jedziesz z prędkością dziecka, nie? Ale O Jezu. wiesz, no... Uważam, że jak ktoś by miał sobie iść za rączkę gdzieś, wiesz... Na w jakimś przejażdżkę, kraju, czy na przejażdżkę... z rodziną, nie. z dzieciakami, fajne, niezapomniane ujęcia, to super, No, ale jak... Ja tu szybko nie jechałem, bo po takim terenie się szybko nie jedzie. tu się nie jedzie szybko? Tu się jedzie tak, no wiesz, masz zakręty, masz te halfpipe'y, czy tam te wiraże, te stoły tam, no to nie można się jakoś super rozpędzić. No chyba, że ma się połowę mniej lat tego co ja, połowę wagi mniej i większą fantazję łańską, to tutaj można się rozpędzić, ale ja mówię o szybkiej jeździe typu 40-50 na godzinę. No to jest taka prędkość, gdzie ten dron zostaje z tyłu i Ale nie wiem. ja mówię, on się gubi tylko i wyłącznie na zakrętach. On ma problem w osi O, żeby za tobą po prostu nadążyć. Może to jest Wydaje ten mi problem. się, że jakbyś miał zrobić strzałę na dół i polecieć prędkością na dół, to może no nie wiem jaką on ma prędkość maksymalną, ale... Masz baterię jeszcze do niego? Tak, ale te 30 na godzinę myślę, że wydaliłby za tobą w prostej Możemy to linii. spróbować. No bo przecież to jest, wiesz, śledzenie punktu w jednej linii, a tak to musi, wiesz, kręcić lewo-prawo. Ale ja mam jeszcze jeden pomysł. Założę gogle No, i za tobą polecę tym dronem na goglach i na kontrolerze. dobra, Zobaczymy jaka jest różnica. dobra. Jedziesz na pełnej czy nie? No tak postaram No się. dobra, no jedź normalnie. Nie jestem rozjeżdżony, ale tak normalnie No ja też pojadę. nie jestem rozlatany, dawaj. Pierwszym dronem, jakim poleciałem, była Avata 2. Tryb obrazu ustawiony na auto i 50 klatek na sekundę. Co tu dużo mówić, wszystko wygląda świetnie. Jedyny problem? Zbyt mocny kąt kamery w stosunku do prędkości Filipa, ale to nie o to tu chodziło. Zaraz zobaczycie porównanie jakości obrazu tej kamery do DJI Neo. Czy różnica będzie zauważalna? Przekonajcie się sami. Najgorzej z tego wszystkiego to wjeżdżać pod górę. No, słuchaj, fajnie to wygląda, tylko że ja muszę zmienić sobie na troszkę wolniejszy tryb, bo tam za wysoki kąt sobie dałem. Ale to wiesz, ja poleciałem Avatą. Więc Avata no spokojnie da radę. Zmienię kąt, poczekam aż ten pan tylko tutaj przejdzie. Pan chyba to utrzymuje w porządku ten tor, bo Może być. takie mam wrażenie. Mam nadzieję, że widzicie różnicę w jakości. Oczywiście, Avata to dron 3 razy droższy, więc teoretycznie ma 3 razy lepszy obraz i bardziej zaawansowane systemy. Ale przy locie DJI Neo nie bałem się, że zahaczę o ziemię i to duży plus. Niestety dron nadal zachowywał się dziwnie w trybie FPV. Może po prostu potrzeba więcej godzin w powietrzu, żeby się do niego przyzwyczaić? Nie wiem. Czas pokaże. Z racji tego, że ten dron jest wolniejszy, to mogłem za tobą spokojnie sobie polecieć. To jest ta różnica. Słuchaj, no obrazek na pewno jest do porównania, bo teraz mamy, wiesz, zrobioną Avatę i Neo na kontrolerze, więc to będzie takie trochę adekwatne. Wiadomo, że Avatą nie wszędzie cię mogłem złapać, no bo jednak trochę za szybko ją, zdarzało się, że nią lecę. Robimy tam, że tam jedziesz w krzaki? Dobra, na auto. Aha, jeszcze zrobimy sobie, że sam lecisz do przodu, tak? Kitę do przodu, Dobra. czy on mi dotrzyma kroku? Tak, no to testujmy to, bo to jest chyba, wydaje mi się, ciekawe, wiesz? Sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Leci dron za dronem. Dobra, jazda! No, go gadżet. Nie chciałbym mówić, że DJI Neo nie dał rady, bo można powiedzieć, że Filip pojechał po prostu za szybko na rowerze. Ale wyobraźmy sobie scenariusz, w którym ktoś kupuje tego drona i rusza z nim na desce snowboardowej z góry, gdzie pełno narciarzy. No, to może być problem. I nie tylko dla użytkownika, ale też dla innych.
Innych scenariuszy wolę sobie nawet nie wyobrażać. Trzeba po prostu znać maksymalną prędkość tego drona, zanim zabierze się go na takie wyzwania. Tyle w temacie. Stoi? To chyba trzeba będzie po niego iść. Gdzie on jest? Ja go nie widzę. A, tu jest. Filip na darmo poleciał. Dobra. No nic, muszę iść po tego drona. No i co, Neo został, a co za watą? No wiesz co, ja leciałem za Awatą, znaczy za Neo, żeby nagrać to Jak Neo leci, Neo leci więc za jak tobą. Neo się zatrzymał, No to ja wiem, Okej. nie, co się teraz wydarzy. No i okej. pokrążyłem jakieś tam niepełne kółka, no i tyle. Ale zobacz, no nie zrobiliśmy tego, bo ty podjechałeś, to on ciebie złapał z powrotem. A Tak. chciałem go złapać z dołu, zobaczyć czy wiesz, czy zejdzie na dół. Trochę wyglądało, jakby sobie wybrał innego pana. Słuchaj, no powiem ci tak, jeżeli będziesz miał jechać na ruchliwej drodze samochodem, no to nie wrócisz. Jeżeli będziesz miał płynąć promem i chcesz wypuścić, może nie wrócić. Nie, no jeżeli lecisz w dół na snowboardzie, no ciężko będzie ci wrócić po niego, no jest to niebezpieczne. Także no on jest raczej do jakichś prostych czynności, ale zróbmy ostatni test. W Krzaki. lesie, krzaki. Dobra, Pojedź sobie jakąś taką drogą, nie jedź za szybko, no bo widzisz, on wiadomo jaki jest. No, dobra, ja nie jest to profesjonalny dron, ale może da radę tam nawet chociażby tam gdzieś. właśnie pojadę i przejadę kawałek, wrócę. To dawaj, jedź od razu, zobaczymy. Dobra, Jedź szerszą i wróć węższą. Sam jestem ciekaw, jaką decyzję podejmie Filip. No, ja już podjąłem decyzję, ja tego drona wybrałem, ale właśnie po to, żeby go stestować i dzisiaj uważam, że ten dzień dużo mi odpowiedział, ale też dużo pytań zostawił w głowie, no bo tak jak widzicie, to co powiedziałem przed chwilą, ciężko tym dronem będzie gdzieś polatać w takim terenie bardziej wymagającym, gdzie ty się poruszasz. No, na motocyklu podejrzewam, że też mógłby się zgubić. No, on jednak ma jakąś swoją prędkość, o czym oczywiście pewnie producenci mówią. I do tej prędkości pewnie ma jakiś tryb follow. I w tej prędkości powinno być ok. No ale jeżeli polecisz szybciej, pojedziesz szybciej, pobiegniesz szybciej, bądź będziesz mieć dużo zakrętów, tak jak tutaj na tych łukach, no to się zgubi. To jest to w zasadzie oczywiste, no nie jest to jakiś profesjonalny dron. Uważam, że za kwotę 700 zł, jak na start, dla kogoś, kto chce iść sobie za rączkę po plaży, czy w jakimś terenie może, gdzie nie wieje wiatr, to chyba będzie ok. Co ty na ten temat sądzisz? Też ci się podoba? Kupiłbyś go sobie? No, operator mówi, żeby go sobie kupił. No także, kurde, nie jest źle, nie jest źle. Zobaczymy, jak sobie poradzi tu. Jak Filip długo nie będzie wracać, to znaczy, że szuka drona. Najbardziej jestem ciekaw chyba opinii Filipa, bo ja już jestem tak trochę spaczony tymi dronami, bo latam w zasadzie różnymi, może nie jakimiś bardzo ciężkimi, ale i tymi DJI latam, bo to już jest mój dron. DJI to jest 1, 2, 3, 1, nie, jest 5, 6 dron może DJI, tak? Pierwszy, drugi, trzeci, 4, 5, 6, 6 dronów DJI miałem. No już pomijam te, które budowałem sam. I najbardziej przykre jest to, że ten system tak się zmienia, jakościowy, że rok temu budując drony, na odbiorniku, na kamerze miałem dużo gorszą jakość niż teraz te, które produkują. Patrz, no leci, nie zgubił się.
Słuchaj, 15 do 20 na godzinę i on przeleciał wszystko. Pojechałem między drzewami, wyjechałem na ofa, wyjechałem w ogóle z trasy, także tam wiszące gałęzie. Nie wiem, jak on to sobie poradził, no bo nie widziałem z tyłu, ale generalnie cały czas za mną leciał. Aha. No wiesz, no pokazują na reklamach, że leci pomiędzy gałęziami, więc możliwe, że daje radę, no. On ma fajnie chronione te wirniki, one są malutkie i są w całości, więc... Tak, nawet jak gdzieś, wiesz, lekko uderzy gałęzią tu, no to ta gałąź może zjechać w dół, nie będzie przycięta od razu przez śmigło, nie? Tak. Kurczę, no powiem Ci, że tutaj jestem trochę zaskoczony. Aha, trzeba to włączyć. Pozytywnie jestem zaskoczony, że tutaj to przejechało. Chciałbym tego więcej. Tylko że musiałbym jeździć na rowerze. Słuchaj, ja bym chciał jeszcze tego Spotlighta zobaczyć na tym Rock Gardenie. I proszę Państwa, jak obstawiacie, czy tryb Spotlight wytrzyma prędkość Filipa, czy jednak nie wytrzyma? Czy Filip się wywróci, czy się nie wywróci? Jeżeli jesteście na tak, napiszcie Huba Buba. Jeżeli jesteście na nie, to napiszcie Spotlight. Spotlight. Tryb Spotlight to jeden z inteligentnych trybów śledzenia dostępnych w dronach DJI. Jego głównym zadaniem jest utrzymanie wybranego obiektu w centrum kadru, podczas gdy użytkownik może swobodnie sterować ruchem drona. Oznacza to, że kamera automatycznie podąża wzrokiem za celem, ale nie utrzymuje pełnej autonomii lotu. Dron nie wykonuje ruchów samodzielnie, a jedynie utrzymuje kadr. O, patrz, myślał, że ten. Chyba, że to już koniec baterii, wiesz? Low battery. Aircraft landing automatically. To wiemy, co się dzieje, jak już jest low baterii. Dobra, testy zrobione. No dobra, no i w takim razie, jak możesz sam sobie odpowiedzieć na pytanie? No bo ja Ci, widzisz, miałem sprzeczne opinie co do tego drona, teraz mam jeszcze więcej No i sprzecznych. też mam. Widziałem twoje przygody w hali z tym urządzeniem, więc już byłem więcej na nie niż na tak, ale bardzo mnie ciekawiło to, co dzisiaj tutaj robiliśmy. No i dalej mam sprzeczne jakieś odczucia. Pewne rzeczy są fajne. Ale na którą stronę się przekłada? Pewne rzeczy są fajne, pewne rzeczy są słabe, jak szybka jazda i gubienie drona, ale zastanawia mnie jeszcze materiał wynikowy, jaki z tego wyszedł i to myślę, że to będzie jakiś tam taki element, który będzie tą szalę mógł przeważyć dosyć mocno. Jak na razie, to mimo wszystko chyba chciałbym mieć tą zabawkę. Takie jest moje na tą chwilę odczucie po tych dzisiejszych testach. Myślę, że tak. Ja też myślę, że jest to warte sprawdzenia, jest to warte kupienia i na pewno można rozpocząć po tym dronie jakąś fajną przygodę z lepszymi dronami. No wiadomo, że tutaj on może ciebie sam może ciebie kręcić. Tak. W innych FPV-kach wiadomo, że no nie będzie tych trybów, ale dlatego chociażby warto kupić tego drona. Nie, na przykład wiesz, Myślę, że to jest dla ludzi prowadzących kanał, którzy chcą mieć jakieś tam inne ujęcia niż tylko z kijka, czy z jakiegoś statywu, przejście po jakiejś tam przestrzeni, pokazać ją, a jednocześnie być fajnie ujętym w całości, a nie tylko zniekształcona przez rybie oko, twarz i reszta ciała. Myślę, że to może się fajnie sprawdzić. Dla turystów, jako jak gdyby uzupełnienie plecaka turysty, myślę, że też bardzo fajna atrakcja. Tak, myślę, że tak. Nie jest to do takich sportów, jak ty tutaj uprawiasz na prędkości, na dużych zakrętach, ale właśnie do takich rzeczy, o których ty powiedziałeś, jak najbardziej się nadaje. Co więcej, wydaje mi się, że to może też być bardzo ciekawe urządzenie na przykład dla dzieci, które sobie, dla dzieci, no umówmy się, że no tam dzieci w wieku, nie wiem, 15 lat, które są już trochę zainteresowane filmem, mogą sobie, wiesz, chcieć zmontować jakiś film, pojadą gdzieś i na przykład ten dron pozwoli im, wiesz, nagrać właśnie te ujęcia, o których ty mówiłeś. Tak mi się wydaje, że może to rozwinąć jakąś pasję, zajawkę i kreatywność i właśnie nowe ujęcia. Może nie tylko u dzieci, o wszystkich w zasadzie. Nie, mało tego, nie powiem, gdzie to widziałem, gdzie o tym słyszałem, ale podobno ze względu na swoją wagę, na swoją prędkość,
Tym dronem legalnie mogą latać dzieci. Oczywiście dzieci, które mają rodziców, którzy jak gdyby patrzą na to, co się dzieje. No i rodzice oczywiście muszą mieć uprawnienia do poruszania się maszynami w powietrzu, ale dziecko może swoje pierwsze, jak gdyby legalnie swoje pierwsze szlify dronem, nie zabawką z marketu, tylko takim dronem, z którego rzeczywiście jest jakaś przyjemność. Można tutaj pierwsze kroki postawić. No tym bardziej, że ten dron jest na pewno o wiele, wiele bardziej bezpieczny niż jakiś dron ze sklepu, wiesz, który nie jest sprawdzony. No jednak DJI to jest jakaś marka i nawet nie jakaś, no tylko no, dobra marka, bo ja też latam na tych dronach i uważam, że są ok. Dlatego też no, ja kupiłem tego drona, także no co, pewnie się widzimy z 2 dronami kiedyś na kolejnym filmie. Trzeba będzie je okleić. A widziałem, że jeszcze a propos latania przez dzieciaki, albo latania w ciasnych przestrzeniach, albo początków latania, gdzie boimy się, no bo jednak, no umówmy się, dron nie jest drogi, ale generalnie to też tam parę stówek wydać to nie jest mało dla przeciętnego człowieka. Można do niego kupić fajne gumy, takie bumpery, zakładamy je tutaj, no i wtedy rzeczywiście możemy się zderzać tym dronem. No nie żeby się zderzać, ale przypadkowo możemy uderzyć w coś i jak gdyby też wyjść z tego jeszcze bardziej obronną ręką. Tak, chociaż przypomniała mi się taka anegdotka. Latałem kiedyś w Zamku Rostoka i latałem oczywiście nie dronem DJI, tylko takim dronem, którym steruję i to był akurat iFlight. No ten dron nie ma czujników i ja się nie bałem tam o drona. Tylko bałem się o te wszystkie elementy, które tam są, typu, wiesz, jakiś świecznik drogi, albo na jakieś inne rzeczy, jakieś wazony, załóżmy, niech będą gdzieś, no już w jakimś innym zamku z kryształami za 25 000, nie, a ty bum, no nie, o, dron jest cały, nie, tam nie, szkło rozbite za 25 koła. Bierzcie ubezpieczenia. No to co, chyba mniej więcej wiemy, w zasadzie ty wiesz, ja już też w zasadzie wiem. No to co, fajnie. Cieszę się, że mogliśmy razem przetestować tego drona, bo naprawdę brakowało mi takiego testu, jak dzisiaj zrobiliśmy i cieszę się, że mogliśmy się spotkać po raz kolejny. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie tym razem nas wywieje z Filipem, tego nie wiadomo, ale czekajcie na następne przygody. Coś wymyślimy, coś wymyślimy. Kto pierwszy na dół? Jo!